Gdzie on wyląduje? Wylądował! Witajcie na pierwszych historycznych zawodach w kombinacji polskiej, czyli połączeniu skoków narciarskich i zjazdów alpejskich. To właśnie tutaj, na skoczni w Bogdanówce, odbędą się pierwsze zawody, gdzie zawodnicy najpierw oddadzą 2 skoki, a potem ruszają na trasę zjazdową. Wszystkie wyniki są sumowane, co daje klasyfikację końcową. Warunki dzisiaj są wymagające. Lekka mgła może utrudniać widoczność i panuje spora wilgoć, ale śniegu jest pod dostatkiem, a temperatura utrzymuje się w okolicach zera. Szykuje się emocjonująca rywalizacja, więc zostańcie z nami! Dzień dobry, na zawody kombinacji polskiej zaprasza was Krzysiek Polowiec. Mamy tutaj pokazany zjazd próbny z kamery GoPro. Widać, że trasa jest dobrze przygotowana, pomalowana sprayem po bokach niebieskim, tak jak w narciarstwie alpejskim. Ma ona długość około 100 metrów. Tutaj widać, ładnie wyhamował skoczek. Na liście startowej mamy 4 zawodników, w tym 2 z Bogdanówka Letnie Cup. Rjoju Kobasi i Kawit Kubacki. Mamy też 2 nowych, Antipalto i brodaty, sympatyczny Kazach, Sabrian Muminow. Zobaczymy, jak będą dzisiaj skoczkowie się spisywać. Jest dosyć wilgotno, więc trochę prędkość będzie słabsza, ale liczymy na skoki dobre, około 10-metrowe. No i mamy pierwszego zawodnika już na belce startowej najwyższej, a więc będzie ryzykował, aby skoczyć jak najdalej, chociaż prędkość nie będzie za duża, ponieważ panuje straszna wilgoć w torach. Da już sygnał trener i ruszył Antipalto. Co zrobi Finn? Niezłe wyjście z progu i jest około 7 metrów. Wszyscy dzisiaj są w nartach zjazdowych, ponieważ czeka ich też trasa slalomowa, a nie będą mieli czasu przebrać nart. Tutaj stylem klasycznym delikatnie poleciał. Ujęcie z najazdu. Ile skoczył Antipalto? Skoczył 7 metrów. Na razie nota 20 punktów. No i zobaczmy na kolejnych zawodników. O, Rjoju Kobashi! Ale zaryzykował z niskiej belki startowej. O, tutaj będzie mu ciężko skoczyć w tych torach. Zobaczmy. Rjoju Kobashi. Ojojoj, no to nie był za dobry skok Japończyka. To nie był za dobry skok. To było chyba w okolicach 6 metrów zaledwie. Dosyć klapsnął bóle, tak można powiedzieć. Ile skoczył? Skoczył z 6 metrów. 5 punktów straty już ma do Antiego Palto, więc będzie musiał w drugiej serii to nadrobić. Następny na belce startowej jest Sabrian Muminow, Kazach, nowy zawodnik w Bogdanówce. Zobaczymy, czy ten Kazach pokusi się, żeby powalczyć z tymi zawodnikami z letniego Bogdanówka Cup. Sabrian Muminow, ależ dobrze się wybił. Taką lekką pałką poleciał. Zobaczmy, ile skoczył. Tutaj taką fałką właśnie widać delikatną. 6,5 metra. Jest pomiędzy Antimarioi. 2,5 punktu ma straty. A na górze w pierwszej serii już został Kawit Kubacki. Na pewno będzie chciał się zemścić za to, co się stało w letniej Bogdanówka Cup, ponieważ został tam zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon. Startuje jednak jako jedyny dzisiaj w nartach skokowych. Rusza z najwyższej belki, a więc postawił wszystko wabank. Zobaczmy, Kawit Kubacki. To jest dobry skok Kawita Kubackiego. Aż się złapał za głowę, że nie został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon. To jest atak na prowadzenie. To jest odległość koło 7-8 metrów. Widać tutaj, że na trawie wyhamował. Podnosi narty, będzie pierwszy czy nie? Tak, jest pierwszy Kawit Kubacki. Nota 25-punktowa, a więc ma 5 punktów przewagi nad drugim Antipalto, a więc jest szansa, żeby powalczył o wygraną. Ale pamiętajmy, jeszcze są 3 serie. 1 skokowa i 2 slalomowe. Rjoju Kobashi coś niestety dzisiaj słabo. 6 metrów tylko skoczył. Sabrian Muminow trzeci.
strata 7,5 punktu. No, będzie tutaj walka o podium i drugie miejsce. Dosyć ciasno tam jest, a Kawit Kubacki z ogromną przewagą nad Antim Palto. Tutaj powtórka tego skoku. Mamy tutaj ładnie przygotowaną trasę slalomową, gdzie już oczekuje na zawodników i szykują się tam ogromne emocje. Kto będzie najszybszy? Kto będzie pierwszy? Kto wygra całe zawody? Zaczynamy drugą serię. Ryoyu Kobashi 6 metrów skoczył w pierwszej serii. Jakieś problemy tutaj z wejściem na belkę ma Japończyk. Co tu się dzieje z nartą? Już usiadł i ruszył. Ryoyu Kobashi wybił się i chyba jest lepiej niż w pierwszej serii. Dalej skoczył. Oj, Ryoyu Kobashi, co się stało? Niestety, narta mu pojechało w inną stronę. Tam podszedł Kawit Kubacki do niego sprawdzić, czy nic mu się groźnego nie stało. Zobaczmy jeszcze raz. Dobrze wylądował. Jechał. A, za sztuczną trawą narta mu nie wyrobiła. No i niestety upadł, ale to już jest za linią sędziowską, więc skok będzie uznany. Musi się jeszcze Ryoyu Kobashi otrzepać 7 metrów, a więc to jest lepsza odległość. No ale jeszcze mamy dwóch zawodników i Kawita Kubackiego. Sabrian Muminow w pierwszej serii skoczył 6,5 metra. Startuje z najwyższej belki, a więc będzie szedł po całości. Zobaczymy, co zrobi ten Kazach. Jedzie, wybił się. Dobrze skoczył Sabrian Muminow. Ależ ta pałka wyglądała tego Kazacha. Zobaczmy na powtórkę, jak tu ładnie, jak tu efektowne wybicie było. I to było w granicach 9-10 metrów. Tu z innego ładnego jeciak dojeżdżał. Sabrian Muminow jest który tutaj macha do kibiców. Sabrian 9 metrów. 9 metrów skoczył. Sabrian Muminow jest pierwszy. 47,5 punktu. Oj, Antipalto. Oj, on będzie miał dość trudne zadanie. W pierwszej serii skoczył 7 metrów. Musi teraz skoczyć koło 9,5-10 metrów, aby pokonać Sabriana Muminowa. Kazach dał mu trudne zadanie, wyzwanie. No ale zobaczmy, Antipalto. Też dobry skok Fina, ale to jest chyba krótsza odległość niż Kazacha. Kazach tutaj postawił na wygraną. Też fajnie, efektowne wybicie, ale no krótsza odległość. To było około 8 metrów, a więc przegrał z Kazachem, ale będzie dzisiaj na podium po seriach skokowych. Ale pamiętajmy, jeszcze trasa slalomowa. No i został ostatni zawodnik, widać się rozgrzewa, wchodzi Kawit Kubacki. W pierwszej serii skoczył 8 metrów. Zobaczmy, w drugiej będzie musiał skoczyć zaledwie 7,5 metra, by wygrać serię skokowe. Kawit Kubacki już ruszył, jedzie! Czy zemści się? Tak! Wygrywa serię skokowe Kawit Kubacki! Jeszcze tutaj się lekko wychwiał, nie mógł wyhamować, na szczęście dał radę, się cieszy zawodnik. A więc to jest dobry skok naszego polskiego zawodnika. Tu miał problemy groźne, ustał na szczęście ten skok. 9 metrów, a więc wyrównał wynik Sabriana Muminowa. I to jest ogromna przewaga 10 punktów nad Kazachem. A więc Kawit Kubacki przed szansą wygrania zawodów. Ale teraz czeka nas slalom, 100-metrowy slalom, gdzie będzie trzeba się utrzymać, jechać, żeby narta nie zakantowała, żeby nigdzie się nie wychwiać. No zobaczymy, tam będą emocje. Ryoyu Kobashi niestety z ogromną stratą z tym wybiciem, ale ważne, że lepiej skoczył. Ale tu Sabrian Muminow, naprawdę, to jego wybicie było bardzo efektowne. No i tutaj zwycięzca, Kawit Kubacki, zwyciężył w skokach. Polski zawodnik, Polski na polskiej ziemi. Tutaj jeszcze lekkie miał problemy, ale wyratował się. Najważniejsze. Chcesz poczuć się jak prawdziwy skoczek na naszej skoczni? Już teraz dostępna jest skocznia Bogdanówka w kultowej grze o skokach narciarskich DSJ4. Zaprojektowana i dokładnie odwzorowana przez Krzyśka Polowca. Skocznia ma układ linii w zimę ze sprayów i krzaczków, a w lato głównie z agrotkaniny i sztucznej trawy.
Zawiera ona również LEDy na bandach i torach lodowych, dzięki czemu można skakać też nocą. Link do pobrania skoczni znajduje się w opisie. Życzymy Wam udanych skoków. Zapraszamy na trasę slalomową, 100-metrowy zjazd alpejski. Mamy pierwszego zawodnika, Kawit Kubacki prowadzi w serii skokowej. Jedzie po trasie, dobrze, trzyma się. Troszkę wolno jedzie przez tą wilgoć, ale się utrzymuje. 10 sekund już minęło, rozpędza się Kawit! Jedzie Kawit! Czy da radę? 17,5 sekundy. Pojechał Kawit Kubacki. Widać tutaj, że trasa mija przez tory najazdowe. I fajny jest taki lekki wyskok. Tutaj musiał się podeprzeć, aby nie upaść. 17,5 sekund Kawita Kubackiego jest na razie pierwszy. A już następny na liście wyskoczył Ryoyu Kobashi. Na pewno będzie chciał się spisać lepiej w narciarstwie alpejskim niż w skokach, bo tam mu słabo szło, a ma na to ogromną szansę. Rozpędza się Ryoyu Kobashi. Co zrobi Japończyk? Jedzie, jest! Jest 16 sekund Ryoyu Kobashiego, a więc to jest szybciej niż Kawit Kubacki. A więc Kawit Kubacki już nie będzie najlepszy w narciarstwie alpejskim i będzie tutaj zagrożenie od na pewno Sabriana i Antiego. Kolejny z zawodników już przygotowuje się i wyskoczył Antipalto. On ma szansę pokonać Kawita Kubackiego, bo był jego najbliżej. Rozpędził się na początku, teraz go trochę wyhamowało. 10 sekund, wyskoczył Anti! Jedzie Anti, jedź Fin! Ile będzie? 16,5 sekundy. Niestety sekunda szybciej niż Kawit Kubacki, ale nie wiem, czy to będzie w całej klasyfikacji wyżej niż Kawit. Zobaczymy. Na razie jest drugi między Kawitem a Roi. No i ostatni, który może pokonać Kawita Kubackiego, Sabrian Mumino wyskoczył! Ten sympatyczny Kazach rozpędził się! Jedzie, dobrze skręcił! Wyskoczył! Jedź, Sabrian, masz szansę, jest! 14,5 sekundy, najszybszy czas w dzisiejszym narciarstwie alpejskim. I to może być szansa, aby pokonać Kawida, chociaż zobaczymy, jak to się przełoży na wyniki. Na razie jest pierwszy, jeszcze będzie druga seria, więc tam będzie się to wszystko rozstrzygało. Widzimy, 1,5 sekundy przewagi nad Ryoyu Kobashim. Coś Kawidowi nie poszło, w skokach najlepiej, w narciarstwie najgorzej. Trzeci Antipalto, a więc tutaj podium. Zobaczymy, jak będzie w drugiej serii. Może Kawit jeszcze da radę w drugiej serii pojechać 13 sekund. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Tutaj jeszcze raz mamy zjazd Sabriana Muminowa. Ładny zjazd Kazacha. Na końcu dobrze utrzymał tą prędkość. Idzie tutaj Ryoyu Kobashi, by w drugiej serii pojechać może te 14 sekund albo jeszcze mniej. Tam zawodnicy się szykują, rozgrzewają się, a mamy tutaj piękny widoczek na zimowy marzec w Bogdanówce. No i Kawit Kubacki, ostatnia seria! Czy da radę może powalczyć po wygraną? Się rozpędził, trochę przysiadł, teraz szybciej jedź! Kawit wybił się! Jedź Kawit, czy da radę? Nie będzie najszybszego czasu. 16,5 sekundy, niestety. Sekundę lepiej niż w pierwszej serii, ale no, wyhamowało go na końcu. Tutaj widać, miał problemy. Podparł delikatnie, przysiadł. Tu zwolnił na końcu. Jeszcze miał problem tu z nartami. Nie mógł równowagi utrzymać. Oj, coś czuję, że Kawit może nawet nie być na podium ostatecznej klasyfikacji, chyba że da radę nad Ryoyu Kobashim. Ale no, ciężko stwierdzić. Tutaj szykuje się kolejny zawodnik, Antipalto. Czeka zawodnik, czeka, czy wystartuje, i wystartował. Antipalto wyskoczył między torami i zobaczmy. Dobrze skręcił Antipalto. Skręca i teraz rozpędzić i wybić.
I teraz na samym końcu rozpędzić się, jest 15 sekund fina. I to jest dobry wynik, to będzie gdzieś w granicach drugiego miejsca. Ogólnie najszybszy czas był 14,5 sekundy. Pierwsze miejsce 83,5 punktu. Jeszcze dwóch zawodników zostało, Ryu Kobashi i Sabian Muminow. Ryu Kobashi no zadziwiająco dobrze się spisał w narciarstwie alpejskim, bo w skokach było tragicznie. No i ma szansę w tym drugim zjeździe jeszcze powalczyć, by wygrać albo zgarnąć podium. Dobrze się wybił Ryu Kobashi. Oj, 17 sekund spowolnił na samym końcu. Delikatne korygowanie, tu się wybił i niestety na samym końcu wyhamowało go. Nie rozpędził się. Jest drugi, przegrywa z Antim Palto, ale uśmiechnięty, że no w zjazdach szło mu lepiej niż w skokach. No i ostatni zawodnik, Sabian Muminow. Jeszcze trener każe poczekać, czeka zawodnik i wystartował. Sabian Muminow wybił się między torami. Dobrze rozpoczął, szybko jedzie. Tutaj trochę korygował. Rozpędza się, teraz się wybić i rozpędzi się na końcu, jest! Najszybszy czas Sabiana Muminowa, 14 sekund! Co tu się dzieje? Kazach najlepszy, Sabian Muminow wygrywa narciarstwo alpejskie, macha tutaj publiczności. No coś niesamowitego. Mamy wyniki po zjazdach slalomu. Sabian Muminow najszybszy, rekord trasy 14 sekund, Antipalto drugi, Ryu Kobashi z dobrym wynikiem pierwszej serii, niestety drugiej słabo, Kawit Kubacki zaskakująco sobą. I zobaczmy, kto wygra, czy Kawit, czy Sabian. Sabian Muminow wygrał o 3,5 punktu z Kawitem Kubackim. Kazach jest najlepszy, coś niesamowitego. W skokach dobry skok miał w drugiej serii i zjazdach znokautował rywali. Antipalto na trzecim uzupełnia podium. Niestety Ryu Kobashi nie odrobił straty, którą miał ze skoków. Próbował w pierwszej serii zjazdów, ale no w drugiej już gorzej mu poszło. Mamy zwycięzcę kombinacji polskiej Sabiana Muminowa. Dobrze tutaj wybił się i wytrzymał do samego końca, zjechał, nie zakantowała mu darta, nie miał tutaj jakichś problemów. Dobrze się wybił w drugiej serii, ładnie fałką odleciał i 9 metrów poszybował Muminow. Ja bardzo dziękuję za uwagę, że mogłem komentować jakże nietypowej, ale ciekawej, nowej dyscypliny kombinacji polskiej, nie norweskiej, polskiej. Miejmy nadzieję, że ta dyscyplina będzie rozpromowywana, popularniejsza i może się stanie kiedyś profesjonalną dyscypliną. Ja jeszcze raz dziękuję, do usłyszenia, cześć!